W dzisiejszym odcinku Ferrari 250 GTO w skali 1:8 od Fizi Publishing złożymy bardzo fajne elementy, takie jak detale grodzi ogniowej, elementy deski rozdzielczej oraz akumulator, który tak naprawdę ma bardzo fajny jeden element niż ten niepozorny akumulator. A części, które złożymy to 80, 81 oraz 82. A więc zapraszam. Złożenie numer 80. Detale grodzi ogniowej. Zaczynamy od płytki instalacyjnej. Ważne, żeby te dwa otworki były po lewej stronie, a 3 były po prawej. I montujemy detal numer 1. Tak się prezentuje detal numer 1, który przypomina regulator napięcia Manetti Morelli, który służy do tego, aby prąd z prądnicy nie usmażył akumulatora w tych starych pojazdach. Ale mogę się mylić, może to być detal numer 1. Te dwa otworki zamontowane. Teraz detal numer 2. Taki w kształcie literki T. To powinien być przełącznik przekaźnika sprzęgła firmy CEAM Torino. Takie wtedy montowali w Ferrari. A my go montujemy u góry w tych dwóch otworkach. Pięknie. Detal numer 3 z 2 srebrnymi kropeczkami. I tu nie mam pojęcia, co to może być, którą umieszczamy na dole. O! Tak gładziutko wchodzą. Mam nadzieję, że nie będą wypadały. Przedmiot numer 4. Kolejna zagadka. Jeżeli ktoś wie, co to jest, to niech napisze w komentarzu. I go umieszczamy tutaj w te dwa otworki. Jest. Teraz dwa takie same elementy, jakie mamy. To są skrzynki bezpieczników. W jednej takiej skrzynce było 6 bezpieczników topnikowych. I tutaj powinny być napisy, gdzie są te kreski na środku. I tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I pod każdym czymś takim był jeden taki bezpiecznik podłużny. Tak, mamy 6 bezpieczników. To ma znaczenie. A, i te podwójne kreski idą w dół. 6 i drugie 6 bezpieczników. I płytka trafia do naszej grodzi. Te dwa otworki trafiają w te dwa. Tak jak składaliśmy, że bezpieczniki po prawej stronie i z drugiej strony nic nie przykręcamy. Myślałem, że będziemy tam przykręcać. O, to ma tak kliknąć. Coś klikło nie tak, jak powinno. O, ale super trzyma. No, fajnie, fajnie. Ładnie to wygląda. Spornik przewodów powietrza kabiny. W te otworki, te dwa trzpienie. Czy tu coś przykręcamy? Też nie. Oszczędnie w śruby. Mamy 3 takie rury odpowiadające za przesył powietrza do kabiny. To będzie tak, na masce będzie wlot powietrza i niby powietrze idzie tędy i do kabiny. Zamontujmy. Fajnie, że są takie półkola, które nam pokażą, pod jakim kątem to ma być zamontowane. I samoczynnie zrobiło się takie półkole. Półkole? No nie do końca, ta jedna jest niższa. Ale wszystkie rury są takie same, więc tak być powinno, zgaduję. Zapora ogniowa na bok. Popracujemy nad wspornikiem deski rozdzielczej, bo w tych 3 punktach zamontujemy guziczki, które mamy 2 białe, 1 czarny, czarny na środku, 2 białe będą na bokach. Normalnie Oreo. Hop, hop, hop. Niby 3 plastiki wsadziliśmy do innego plastiku, a to tak ładnie wygląda. Jestem zachwycony po prostu. Czas na trochę wycinania. Te przełączniki trzeba poodcinać. To są przełączniki C w tym miejscu, gdzie mają ewidentne zwężenie, chociaż
Jeżeli oglądacie moje nagrania, to wiecie, że zawsze obcinam za mało, a później muszę je docinać. Te elemenciki przymocujemy do tego wspornika deski rozdzielczej. Tu będzie miejsce na kluczyk. O tutaj. Ale te przyciski typu C montujemy w tych otworkach. Czy one się grzecznie zamontują, czy będą uciekały? Ale super, tu też są półkola. Czyli się nie pomylimy. Nie gadajcie, że to złożenie pójdzie tak szybko. Nawet pół godziny nie minęło. No i pięknie. Mamy wspornik, mamy zaporę ogniową, czyli złożenie numer 80 zostało ukończone. Złożenie numer 81. Elementy deski rozdzielczej i przegrody czołowej. Zaczynamy od silniczka wycieraczek oraz jego pokrywy. Pięknie te elementy są do siebie przypasowane. Ale wchodzą ciężko. Ok, silnik wycieraczek jest zrobiony. Nasz element deski rozdzielczej, do którego przykręcimy wspornik silniczka wycieraczek w tym miejscu. Jak ten wspornik wygląda, zaraz się dowiemy. Wspornik jaki jest, każdy widzi i go przykręcamy tutaj. Miejsce na śrubkę, a na śrubkę typu B. Mój element deski rozdzielczej jest trochę wygięty. Tutaj mamy taki trzpień, na który montujemy właśnie ten silniczek wycieraczek. On też tutaj ma wnękę. Tak, teraz żeby nie pomylić, to ma być w sposób... Aha, trochę to nie dochodzi i jest trochę... Niedobrze. Jest to krzywo. To chyba nie może być do końca wciśnięte, bo tu jest taki bardziej odstający trzpień. Jakby on miał hamować to, żeby to dalej wcisnąć. Czy to na pewno ma tak wyglądać? Przepraszam bardzo. Tak krzywo? Może tą śrubkę inaczej wkręcę. Włoska robota, wiem, że wszystko musi być krzywe, ale bez przesady. Trochę lepiej, prawda? Więc tą śrubkę tu jeszcze pomajstruję. Okej, no zobaczcie teraz. No teraz jest cudownie po prostu. Jeżeli to macie krzywo, to warto popracować nad śrubką, bo to jednak robi robotę. Te małe elemenciki, to są przyciski. I te elementy czarne mają wystawać. Wsadzamy w ten otwór. Jakoś. Okej. A, to będzie nieruchome? Niemożliwe. Takie duże przyciski. Tak, będzie nieruchome. Zaczynamy montować spaghetti. Zielona wtyczka. To jest taki przełącznik z trójkącikiem. Trochę to podkleję. Owinąłem je osobno, a później skleiłem razem, bo no strasznie cienko to się trzymało. Tak, od drugiej strony umieszczamy to. O, tutaj gdzie jest szczelinka, szczelinka, będzie wchodził nasz kluczyk, czyli przycisk musi być tak, aby ten kluczyk się przesuwał i wciskał. Teraz stacyjka, albo bardziej taki ozdobny element tej stacyjki. I najważniejsze, kluczyk. Czy coś się zadziało? Jaka mała, fajna rzecz. A czemu nie mogę przekręcić? Przepraszam bardzo, co to ma być za kluczyk? Teraz będziemy montować cewki zapłonowe. Jedna część ma wypustki, druga ma otwory. I tutaj zamontujemy tak, o, ten górny element cewki.
Czy on przypadkiem nie jest wypychany? Jakby jest wypychany przez ten mały element tu u dołu. Sobie trochę naprostujmy. Cewka numer 1 jest. To teraz cewka numer 2. Trochę szkoda, że widać takie kreski łączenia tak dość mocno. Zamontujemy je do osłony ogniowej. O właśnie tej, ale od tej strony. Te elementy mają takie srebrne wypustki i one trafiają tutaj oraz tutaj. Górny element cewki idzie do góry. To by pomyślał. O, jedna jest. I teraz druga. Deska rozdzielcza. I do niej w tym otworku zamontujemy diodę LED, która ma czerwoną wtyczkę. No taką brązową bardziej. Widziałem, że ludzie robili poprawki. Na przykład trochę tą diodę ścinali. Bo to podobno strasznie źle świeci. Jedna dioda tutaj na wszystkie zegary, no to nie brzmi dobrze. Ale przyjemnie wchodzi ta diodka. I to tyle w desce rozdzielczej. Teraz kabel z, jak oni to nazwali, z żółtą wtyczką. No jest żółta, dobra. Montujemy do takiego uchwyciku. Ją też trochę warto podkleić. No i co? Przycisk zamontowany. U góry przycisk. Po tej stronie jest kreska. Tu będzie śrubka. Złożenie 81 zostało ukończone. Złożenie numer 82. Akumulator. To złożenie zaczynamy od czegoś, co wygląda źle. A mianowicie mamy wyciągnąć krzyżak, który jest tutaj. Odkręcić go i przykręcić do kierownicy w tym miejscu. No ewidentnie ktoś tego nie przemyślał. Jest tu jakiś błąd. Bo po co miałoby to tak wyglądać, że zostawiamy to tu, żeby to było tam. Ja bym to jakoś mądrze odkręcił. Dobry pomysł, prawda? Zobaczymy, czy... Całe szczęście ta śruba nie była mocno przykręcona. Czy ja to poprawiałem może? Żeby to się lepiej kręciło, czy nie? Zaraz zobaczymy. Bardzo dobre ujęcie, że nic nie widać w kamerze. Nie widać, żebym coś tu zmieniał, ale mam wrażenie, że coś tu kombinowałem, smarowałem. Jeżeli nie, to nie wiem, jak mogłem do tego dopuścić. To teraz nasza kierownica i przykręcamy. Mamy to przykręcić w taki sposób, że te srebrne elementy, niepomalowane, wytarte, wchodzą tu. Ręce wcale mi się nie trzęsą, to tylko iluzja. Dobra, może znowu nie będzie tak źle, jak myślałem. No nie. Naprawdę tak dobrze to idzie? I śrubeczka. No szybko poszło, jestem zaskoczony. Ale bardzo dobrze, nie będę narzekał na to. Co następne? Niby mamy te kabelki przesunąć w kierunku kierownicy, bo dzięki temu kabelki się nie urwą. Szczerze w to wątpię, ale warto mieć nadzieję. Czy one mi się posuwają w przód, czy ja tylko pinceta mi się przesuwa? Ciekawe, jak szybko będę musiał to wszystko rozkręcać, żeby naprawiać kable. Wracamy do osłony ogniowej. W tym miejscu zamontujemy podstawkę, wspornik akumulatora. To jest takie oto, o! Nie da się tego z niczym pomylić. Tutaj
2 trzpienie, na które zamontujemy akumulator, a ten otworek trafi tutaj. Czy mamy nawet tu są trzpienie. Dzięki temu na pewno będziemy trzymali poziom. Samo z siebie to się nie trzyma, to od razu przykręcimy na śrubkę typu B. Osłona przykręcona. Jak widzicie, jest delikatny przeskok w składaniu, a to dlatego, że fajnie mi się składało, fajnie mi się gadało, do momentu aż telefon mi nie zgasł. Wygaszacz ekranu. Okazało się, że gadam do nienagrywającego telefonu. Dlatego mamy taki przeskok, jak w instrukcji. Zamontowałem na ten wspornik podstawę, akumulator. Żebrowania idą w naszym kierunku. Tutaj jest kreska z jednej strony, z drugiej, od góry. Na to idzie osłonka, górna część akumulatora. Teraz montujemy takie oto klipsy. Długi trzpień, krótki. I tutaj idzie dłuższy, tutaj krótszy. O, w taki oto sposób. Teraz taki paseczek, który ma trzpień z jednej i z drugiej strony i to idzie w te kreski, które pokazywałem. Szkoda, że on jest plastikowy, a nie jakiś gumowy, no ale trudno. Dobrze, że wygląda na gumowy, chociaż tyle. Jest. Teraz montujemy najpiękniejszy element. Tabliczkę z danymi pojazdu. To jest tak genialne. Mamy 250 GT, 168, 250 GT, 3987. Dajcie znać, czy wasze tabliczki są takie same, czy jednak każda jest inna. Pewnie każda jest taka sama, ale jakby każda była inna, to by był przepiękny smaczek po prostu. Tak jak w Mercedesie 300 SL od De Agostini. Od De Agostini nie, przepraszam, od Fizzy Publishing. To tam każda tabliczka jest inna, podobno, bo ja nie znalazłem w internecie takiej tabliczki jak mam ja. Oj, już chcę montować, a najpierw idzie rura, wlot powietrza w taki sposób i z drugiej strony przykręcamy na śrubkę typu B. Szkoda, że nie ma żadnego trzpienia i musimy to tak ręcznie ustawiać, żeby było równo. Chyba się udało, żeby to było równo. Chyba tak. I teraz montujemy to do naszej osłony, tak jak chciałem to zrobić wcześniej. W te 4 otwory trafiają te 4 trzpienie. I od drugiej strony nie przekręcamy. To rozwiązali naprawdę dobrze. Trzyma się mocno. Ale jakby doszło do tego, że będziemy chcieli coś zmienić, to wtedy będzie ubaw, bo jak to wchodzi na klik, to już widzę, jak to się psuje podczas zdejmowania. Teraz wspornik zbiornika. Ta szersza część trafia tutaj, do tej kreseczki pod plakietką. I ten uchwyt ma iść na wprost. Tak, żeby nie zasłaniać pięknej plakietki. Teraz zbiornik płynu hamulcowego. Mamy kapselek. Tak, oba elementy są okrągłe, ale jeżeli to idzie w stronę plakietki, to napis musi iść mniej więcej w taki sposób. W ogóle Ferrari od zawsze korzystało z części od Fiata. Taka marka premium. I znowu na wcisk przyczepiamy. Oby tego nie złamać teraz. Czy to już? Już jest. Czy korek jest równo? Jest równo. Złożenie 82 zostało ukończone. A tak wyglądają wszystkie elementy, które dzisiaj złożyliśmy. No jestem bardzo zaskoczony, bo nie mam co mówić. To składanie było tak szybkie, bezproblemowe i no fajnie, złożyliśmy bardzo ważne, ładne elementy. No jest okej. Lecimy dalej. A tak oto wyglądają wszystkie elementy, które do tej pory uzbieraliśmy. Złożenie 82. Niby tak blisko, ale po elementach nie widać, żeby było blisko. Dalej to wszystko jest w rozsypce, ale no na pewno złożymy do końca, prawda?